Bo my w lutym trafiliśmy tam. 10 lutego nas zabrali z tej naszej ziemi, tam gdzie byliśmy na wschodzie. Bo myśmy się wszyscy... W kamionkach? W kamionkach, tak. I pierwsze transporty jakie były, to nie trafiliśmy od razu. A dlaczego? Ale nie wiemy. Nie wiecie? Nie wiemy. No. Ojciec tylko domyślał się, że może dlatego, że służył w kopie w wojsku w ochronie pogranicza. Korpus Ochrony Pogranicza i to w pierwszej kolejności brali właśnie ci. A ojciec stał, jak wojna wybuchła, to ojciec właśnie był powołany do wojska i stał na Zaleszczyckim moście, służył po prostu tam. No i jak zaczęły w Polsce uciekać ci wszyscy nasze rządy i tak dalej, przez to Zaleszczycki most, to ci dowództwo też zostawiło żołnierzy i ojciec z bronią, ze wszystkim przyszedł do domu. Broń zostawił gdzieś tam u ciotki w Kołomyi, bo ona mieszkała w Kołomyi i to było ojcu najbliżej z tego mostu Zależyckiego, że tam najpierw trafił i tam zostawił broń, a do domu nie wziął munduru, ale czapkę. I ta czapka była i tam ojciec się domyślał, że jakiś Ukrainiec wyszedł donieść, że ojciec był właśnie w kopie. Do widzenia. Nas wywieźli, pozabierali dokumenty i wiesz, i nie było tak, że musisz chodzić do pracy czy coś. Tylko kto nie rabota, to nie kusze, nie było takie hasło. Do najbliższej stacji kolejowej, z tego co mi mama opowiada i ojciec, było 4 doby, proszę Ciebie, i to jak rzeka zamarzła, to była jedyna droga, z tym, że trzeba było mieć obstawę myśliwską, bo inaczej to proszę Ciebie Cię wilki na pierwszym zakręcie już dopadły. Przywieźli nas w zimie i wyjechaliśmy stamtąd w zimie. My wyjechaliśmy z stajni i jechaliśmy do Taszkentu. I zatrzymali nas tutaj w Bińsku, bo w Taszkencie wybuchła wtedy cholera albo tyfus, nie wiem, jakaś epidemia w każdym razie. I nie puszczali tam. Po prostu cały region zamknęli. Ojciec się zdecydował jechać do Bińska. Nie wiem, może kogoś tutaj spotkał, kto go namówił czy coś, że nie mogliśmy jechać tam, to zdecydował się, jedziemy do Bińska. Czekaliśmy 2 tygodnie na pociąg do tego Bińska i tam mieszkaliśmy 4 lata.
proszę Ciebie, nad tym zakładem był płaskowyż, tam był kołchoz, tutaj w tej cegielni był plac, gdzie to zboże złożone, gdzie suszono to wszystko już do odczytania. No i tam z tej chodziliśmy na narty. Jak ten płaskowyż jest do góry, to tutaj właśnie zjeżdżaliśmy tam, no to Poznań, na pewno Poznań. Po prawej stronie była jednostka wojskowa, tam były ogrody takie za tym naszym zakładem, tam chodziliśmy na szaber i była świniarnia, tam mieli hodowlę świń, to chodziliśmy tam, kradliśmy z koryt świń te skrawki z sera twardego, bo tam jednostka wojskowa, żołnierze ten, jak robili im, to okrawali ten ser, co jest Z zewnątrz suchy. tak, suchy, czy tam no, wosk, czy co tam jest takie, to ukrawali i to wrzucali świniom, a my to z koryt wykradaliśmy, tam robactwa było sporo, to płukaliśmy i mieliśmy, proszę Ciebie, i to za dałem, to zawsze robiliśmy. I to było właśnie po prawej stronie, ta jednostka wojskowa, za naszym zakładem, za tą naszą cegielnią. Z kolei w lewą stronę, za tym barakiem, był taki zakład, proszę Ciebie, gdzie kości składowano i tam między innymi, proszę Ciebie, robiono guziki z tych kości. I my tam grzebaliśmy w tych odpadach co poprodukcyjnych i te guziczki wybieraliśmy, co oni tam powyrzucali, bo tam dziurka nie była czy coś, odpady, to by to tam ten. Później po lewej stronie, tam dalej jak takie wzgórze było, to tam wywozili, proszę Ciebie, na górę wywozili tych Japończyków jak po mordu. Ja jak stanę przed tym naszym blokiem, to będę miał obraz tego wszystkiego. To jest ta cegielnia, to dopiero tu No. to wszystko. To powstało na pewno później i to jest tylko właśnie, to były koszary, tutaj miały ten. A my tu właśnie gdzieś łaziliśmy, tak. Stamtąd tu podchodziliśmy pod te ogrody. To tak widać, że tutaj było ten. A teraz już jest co innego. O i tamtą ulicę widzisz, gdzie jeżdżą samochody, ja tą ulicę widziałem. Czyli, I tak, czyli ten barak mógł być tutaj. nie no, sam pierwszym- stamtąd mogłem widzieć, bo tam jeszcze od naszego tego baraku była wprost ulica. To może przejdźmy jeszcze dalej w przejdźmy prawo. dalej, tak. Coś niesamowitego, tak? Do tego by doszło, że trafiliśmy do domu. I to Tam jest, jest widzisz, okno. nasza chata. To jest nasza chata, a to jest nasza izba. To jest cała nasza izba. No, a tu była komórka, tak jak proszę Ciebie to komórka i okno to już od komórki. Ja nie pamiętam, ale czy było okno w komórce, ale z tego wynika, że było. I tam się wchodziło, proszę Ciebie, tu wejście do komórki i cała taka izba, duża izba to była. Idziemy z drugiej strony. Idziemy do środka. No, Pchamy się tu? Jak wejść. naprawdę. W końcu nasza chata, nie? Bo tu jest coś murowanego. Uważaj, bo tam gdzieś piwnica była, żebyś nie wpadła. To może było wejście do A może tu piwnicy. wejście do piwnicy. No. Tu ewidentnie jest wyrwa na dole No. i potem tak jakby dorobione Tyle tam. zostało. No.
Gniazdko elektryczne. O, mieliśmy prąd. Tak. No. Tamtędy wyjdziesz. Tak, bo tutaj jestem na ulicy już. Stąd byśmy mieli dużo łatwiej. No. Mogło to być, tak? Mogło tak być. To jest wiesz, tu dostawiane. To jest coś dorobione. To są drzwi. No. Tu Bo mogły być widać drzwi. tutaj o takie to, a to jest dostawiane. No dokładnie. No. No i tak to było. Zgadza się. A tu było Uważaj, następne- gwoździe masz pod ten. To widzę. Tu było następne mieszkanie i jeszcze następne. Dobra, dobra. Nie, Гори, гори, моя звезда, звезда любви, привет моя, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Звезда любви, звезда волшебная, звезда моей